Cześć wszystkim! Witam na kanale Kryptonol. Witam cały mój kryptogang. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o Ethereum, jednej z najpopularniejszych kryptowalut na rynku. Przyjrzymy się prognozom dla ETH na nadchodzące miesiące w tym roku. Omówimy także, jak Donald Trump oszukał wszystkich oraz jak ma się rynek w tą niedzielę. Dzięki za oglądanie oraz za komentarze. Zaczynamy! Jakie są przewidywania ekspertów? Czy warto inwestować w ETH? Zostańcie z nami, aby poznać najnowsze informacje. Zacznijmy od tego, co dzieje się teraz z kursem Ethereum. Obecnie cena ETH wynosi około $2141,48. W porównaniu z innymi kryptowalutami, Ethereum wciąż utrzymuje silną pozycję na rynku, a inwestorzy regularnie analizują jego przyszłe możliwości. Według prognoz, w 2025 roku ETH może osiągnąć różne poziomy cenowe. Niektóre analizy wskazują na to, że minimalna cena ETH może wynosić około $2445, podczas gdy inne prognozy przewidują wzrost do nawet $5890. Eksperci z AEMB Crypto prognozują, że w pierwszym kwartale 2025 roku cena ETH może wzrosnąć do około $3114,70. Warto także zwrócić uwagę na to, że kryptowaluty są narażone na dużą zmienność, dlatego analiza trendów jest kluczowa przed podjęciem decyzji inwestycyjnych. Na ceny Ethereum wpływa wiele czynników, takich jak rozwój sieci, innowacje technologiczne, a także ogólna sytuacja na rynku kryptowalut. Wprowadzenie nowych projektów opartych na blockchainie ETH, jak Wall Street Memes, może podnieść zainteresowanie tą kryptowalutą i wpłynąć na jej wartość. Dodatkowo, integracja sztucznej inteligencji w sektorze kryptowalut może otworzyć nowe możliwości, a eksperci wskazują, że AI stanie się kluczowym elementem w działaniach związanych z handlem tymi aktywami. Podsumowując, prognozy dla Ethereum na 2025 rok są różnorodne, a potencjał wzrostu jest znaczący, ale jak zawsze w świecie kryptowalut, pamiętajcie o ryzyku i dokonujcie przemyślanych inwestycji. Zapraszam do krótkiej analizy technicznej. I pamiętajcie, chociaż nie ma pewności co do przyszłych cen, informacje te mogą pomóc Wam zrozumieć rynek. Na początku 2025 roku sytuacja na rynku ETH jest interesująca. Istnieje kilka wskaźników, które pomagają zrozumieć, co może wydarzyć się z ceną tej kryptowaluty. Wartość wskaźnika RSI, który wynosi 43,154, sugeruje, że może być czas na sprzedaż. Jednak dla niektórych inwestorów może to być dobra okazja do zakupu po niższej cenie. Z kolei wskaźnik STOCH z wartością 39,934 również wskazuje na sygnał sprzedaży, ale może to oznaczać, że rynek się stabilizuje i wkrótce może wzrosnąć. Wartość wskaźnika MACD, która wynosi -9,56, także sugeruje sprzedaż, ale może to oznaczać, że niedługo nastąpi poprawa. Z drugiej strony, ADX z wartością 30,946 pokazuje, że trend wzrostowy może być silniejszy, co jest pozytywnym sygnałem. Wszystkie te wskaźniki razem dają mieszane sygnały, co oznacza, że rynek przechodzi przez okres zmian, stwarzając nowe możliwości. Ethereum znajduje się w ważnym przedziale cenowym, gdzie istnieją poziomy oporu i wsparcia, które mogą pomóc w przewidywaniu przyszłych ruchów cenowych. Poziomy oporu wynoszą 3650 USD oraz 4090 USD, co oznacza, że przy tych wartościach cena może mieć trudności z dalszym wzrostem. Z kolei poziomy wsparcia to 3250 USD, 2950 USD oraz 2720 USD. Jeśli cena spadnie poniżej tych wartości, może to oznaczać dalsze problemy. Cena aktualnie znajduje się dużo niżej, także czekamy i obserwujemy, co dalej będzie się działo z ETH. Podsumowując, obecna sytuacja na rynku Ethereum może być korzystna dla inwestorów, którzy są gotowi wykorzystać nadarzające się okazje sprzyjające np. do kupieniu. Lecimy dalej. W tej części filmu podzielimy się niezwykle istotnymi informacjami dotyczącymi rynku kryptowalut, które zmieniają się z dnia na dzień. Skupimy się szczególnie na decyzji rządu USA o zaniechaniu zakupów kryptowalut, co wywołało spore zamieszanie na rynku. Przeanalizujemy także prognozy dotyczące przyszłości tego rynku. W ubiegłym tygodniu prezydent Donald Trump ogłosił, że rząd USA nie będzie kupował kryptowalut. Ta decyzja zaskoczyła wielu inwestorów, którzy oczekiwali,
że rząd, jako instytucja, może wspierać rynek kryptowalut. Zamiast tego, Trump jasno zadeklarował, że na razie rezerwy rządowe będą ograniczone do posiadania jedynie bitcoinów skonfiskowanych przestępcom, co wywołało spadki cen kryptowalut i niepewność na rynku. Reakcja rynku była natychmiastowa. Po ogłoszeniu tej decyzji ceny kryptowalut uległy drastycznemu spadkowi. Bitcoin, który miał trzymać się powyżej psychologicznej bariery, stracił na wartości. Wiele osób zadaje sobie pytanie, co tak naprawdę oznacza ta decyzja dla przyszłości kryptowalut. Zanim przejdziemy do prognoz, przyjrzyjmy się nieco głębiej rynkowym tendencjom. Eksperci rynku wskazują, że decyzja Donalda o niekupowaniu kryptowalut może przyczynić się do dalszej niepewności. Z jednej strony, brak takiego rządowego wsparcia może zniechęcać inwestorów do angażowania się w kryptowaluty. Z drugiej jednak strony, większość optymistów utrzymuje, że rynek jest na tyle dynamiczny, że może odbić się po tym chwilowym potknięciu. Część analityków przewiduje, że inwestycje w kryptowaluty będą nadal rosły, zwłaszcza w kontekście wzrastającej liczby instytucji, które inwestują w ten rynek. Jestem takiego samego zdania. Warto w tym kontekście spojrzeć na sytuację globalną. Wiele krajów rozważa regulacje dotyczące kryptowalut, co może stwarzać nowe możliwości, ale i zagrożenia. Zmiana przepisów, jak również działania rządów w zakresie kryptowalut mogą wpływać na lokalne rynki, ich interakcje z rynkiem globalnym. Wprowadzenie regulacji w innych krajach może wpłynąć na napływ kapitału do USA. Podsumowując, decyzja rządu USA o braku zakupów kryptowalut zaskoczyła rynek, zdecydowanie negatywnie wpływając na ceny cyfrowych aktywów. W obliczu tej sytuacji prognozy wydają się różnorodne, zależne od indywidualnych interpretacji sytuacji przez analityków. Kluczowe będzie obserwowanie następnych kroków rządu oraz zachowań inwestorów na rynku. Dla nas oznacza to tyle, że wszystkie aktywa można dokupić po bardzo dobrych cenach i po prostu trzymać. Rynek i jego chwiejność daje także doskonałe okazje dla traderów, dla których nieważna jest cena, ale ważne jest przewidzenie jej ruchu. Teraz porozmawiamy o tym, co robią wieloryby na rynku kryptowalutowym, dlaczego akumulują Dogecoin oraz co to może oznaczać dla inwestorów. Rozpocznijmy od tego, że wieloryby, czyli duzi gracze na rynku, w ciągu zaledwie 3 dni kupiły 150 milionów Dogecoinów. Ten masowy zakup może wskazywać na pozytywne przewidywania dotyczące przyszłych cen. Z dużą intensywnością inwestują w tę kryptowalutę, co często świadczy o ich oczekiwaniach na nadchodzący wzrost wartości. Dlaczego wieloryby decydują się na tak agresywną akumulację Dogecoina? Wiele wskazuje na to, że są oni przekonani, iż cena tej kryptowaluty wkrótce wzrośnie. Zbieranie tokenów w tak dużych ilościach może również być wskaźnikiem, że przygotowują się na rajd byków, czyli okres, w którym ceny zazwyczaj znacząco rosną. Dla inwestorów detalicznych może to oznaczać, że warto śledzić ten trend i rozważyć swoje działania na rynku. Ciekawym aspektem jest również to, że nie tylko Doge jest na ich radarze. Wieloryby zwracają uwagę na inne kryptowaluty, które mogą mieć potencjał do wzrostu, co sugeruje, że bacznie obserwują rynek, aby zainwestować w najbardziej obiecujące aktywa. Podsumowując, świadome i agresywne podejście wielorybów do akumulacji Dogecoina może być sygnałem dla innych inwestorów. Chociaż ciężko przewidzieć dokładny ruch rynku, wiele wskazuje na to, że dane zakupy mogą przygotować grunt pod znaczący wzrost wartości Dogecoina w najbliższej przyszłości. A teraz krótki przegląd rynku i wskaźników. Zachęcam do oglądania kanału, aby być na bieżąco z nowinkami w świecie kryptowalut i analizy działań dużych graczy na rynku. Jeżeli jesteś subskrybentem, to masz pewność, że mój film wyskoczy Tobie gdzieś na głównej lub w powiadomieniach. Do następnego!